Najpierw trzeba zacząć od tego, żeby wiedzieć, o co chodzi. No to tak, biją się tam coś. To jest najmniej ważne w całej tej grze. Najbardziej chodzi o to, że to jest XVII wiek. Jako że jest XVII wiek, no to mamy husarię. Nie? Wszyscy wiedzą, co to jest husaria. No bo nie każdy wie, kto to jest na przykład jazda szeklerska. Albo nawet towarzysz pancerny. No chociażby. Więc sobie bierzemy taką husarię. I dzięki tej husarii osiągamy przewagę w grze. No proste, jasne i klarowne. Można sobie kupić takie pudełeczko, nie interesując się samą grą, pomalować sobie figuraski, skleić je i mieć po prostu swoje własne w domu za szybką. Ale można również zacząć grać. Żeby grać, warto zaopatrzyć się w podręcznik. Podręcznik jest bardzo ważny, no bo mówi, jak się bawić. Możemy się decydować na podjazdy, czyli najmniejsze grupy bojowe, które można wystawiać w samej grze. W takim formacie toczy się właśnie dzisiaj turniej Mistrzostwa Świata. Dokładnie tak właśnie grają chłopcy na podjazdy. Moja historia z Ojmem zaczęła się od syna, tak, któremu chciałem kupić figurkę rycerza. Ta figurka na tyle mi się spodobała, że syn ostatecznie jej nie dostał, sam ją pomalowałem. Lata temu musiałem uczyć się do matury, więc siedziałem w internecie i natrafiłem na stronę Wargamera. Tam się dowiedziałem, że wydają własną grę, która będzie miała niedługo premierę. Później szukając w internecie jakichś grafik, figurek pomalowanych, trafiłem na Ogniem i Mieczem. A ponieważ to jest ulubiony okres historyczny, więc się zainteresowałem bliżej, tak? I od figurki do figurki się zbierało. Poznałem grę, jako że pochodzę z Leszna, z jednego z leszczyńskich portali, kiedy powstawał tam turniej właśnie i cała seria Mistrzostw Zachodu. Na szczęście ich strona internetowa niedługo padła, więc udało mi się zdać maturę, bo musiałem się uczyć, nie miałem co robić. I saw the boxes and just, wow, I know this from a game, a computer game I played years ago, Cossacks. It's the same, very interesting. And I saw this big, beautiful rule book. It's like, oh, starry eyes, I have to buy it. And I read up the rules. I found out that there are books written up with various subjects and movies. And I watched the movies. And from now on, Ogniem Mieczem, the movie, is the movie which I watched the most. But now, before it was Star Wars, now it's Ogniem Mieczem. But every time I'm painting the miniatures, this movie is playing in the background. First time I saw it was 2013 on the wargame show Crisis in Antwerp. I saw the figures, really liked them, but at that moment I had another project going on, so I didn't. It was the first Kickstarter. I was just browsing around miniatures for Pike and Shot. I wanted to have some 17th century miniatures, and then I saw that Kickstarter. Oh wow, I got to have those. And originally I just bought a little skirmish box of Swedes, the one with the poles. Yes. And then it just blew up. Now I have 3 divisions, and I don't know how many skirmish sets, so I really love the game. And in 2014 I saw the Kickstarter for the Deluge. Well, Eastern European history has been a favorite of mine for a very long time, and I couldn't resist. So I jumped in headlong, and basically since November 2014 I am playing in the game. Szukając po prostu jakichś figurek do innych systemów, chłopaki zaprezentowali, także wtedy po prostu kupiłem figurki, byle pomalować, bo nie wierzyłem po prostu, że ktokolwiek zna tą grę na Wyspach, no ale jak się okazało, jest dosyć sporo nas tam, także no i w sumie liczba graczy rośnie, tak, jest coraz więcej. Jaka jest różnica między tą imprezą, a tym, co było na samym początku? No przede wszystkim ilość ludzi, no po prostu z roku na rok mamy coraz więcej. O ile dobrze pamiętam, w pierwszych mistrzostwach wzięło udział 30 osób, później było chyba tam 40 parę, w zeszłym roku było prawie 60, w tej chwili mamy prawie 80. No pewnie w przyszłym roku staknie, już będziemy mieć 100 albo ją przebijemy. It's quite a complex game. It's not easy to learn. It's very complex, but that's why it's so rewarding. That we've got a very big and well-growing tabletop scene in Germany, and tons of tournaments every weekend, but something like this we had never in Germany. Bo ja jestem wsparciem tylko i wyłącznie w tej akcji. Razem jeździmy na różnego rodzaju organizowane imprezy. Poza Polską, to jest jakby naszym naturalnym środowiskiem. To takie rynki, gdzie gra świetnie się rozwija, to są Stany Zjednoczone, gdzie mamy swój oddział, Wielka Brytania, gdzie mamy też swoje biuro i bardzo, bardzo fajnie to wygląda też w Niemczech i w Holandii. No, także skandynawowy. Dużo Skandynawów gra i też mamy sklepy, które sprzedają grę. I felt like I did fairly well. I mean, the American style of play is a little bit different. I mean,
typical American mentality. We use large units. People tend to use large force points for their armies. So it's a little bit of a learning curve. Plus, I did realize that some of the things were lost in translation in our rulebook and the way we interpreted it. And so it's going to be real interesting to bring that back to the States and play it the correct way when I get back home. Jakie są największe możliwości rozgrywania takich super epickich bitew? Jak to działa? Co potrzebuje? Wchodzisz na całego. No to jest tak naprawdę studnia bez dna. Jeżeli jesteś hobbystą, jeżeli jesteś kolekcjonerem, zaczynasz kolekcjonować figurki nie dlatego, żeby nimi grać w maksymalnych punktach, czyli na dywizje tak zwane. No wtedy taka gra zajmuje około 6-8 godzin. Więc ustawia się 2 dorosłych mężczyzn, no chłopcy nie dają rady, nie? Oczywiście. Więc ci dorośli mężczyźni umawiają się na popołudnie i tam spędzają sobie właśnie te 8 godzin mniej więcej, kłócąc się o zasady, no bo oczywiście zawsze występuje jakaś niezgodność. No i wtedy jedno takie pudełeczko niestety nie wystarcza. Jak ostatnia bitwa? Czy udało się Tatarom powstrzymać Moskwy? Tatarom się nie udało powstrzymać Moskwy, to Moskwa powstrzymywała Tatarów przed zdobyciem wioski. Bitwa miała bardzo dramatyczny przebieg. Udało mi się zabić wszystkich dowódców przeciwnika już w drugiej turze, czyli na samym początku gry. Natomiast do końca gry nie udało mi się zdobyć wioski. Moskwa bardzo dzielnie się broniła. Prowadziłem do boju słabszy beszbasz tatarski, czyli podjazd. Wybrałem opóźnianie silniejszych sił Jaremy. No niestety przy wielkim starciu na środkowej linii moje wojska zostały przełamane i ostatecznie nie udało mi się ani wykończyć przeciwnika, ani powstrzymać go przed opuszczeniem pola walki. Pierwotnie chciałem zagrać armią Imperium Osmańskiego, ale okazało się, że mój brat, który miał jechać na mistrzostwa, zrezygnował. Jego armia była wolna. Kolega, który mu ją malował, włożył w to sporo pracy i stwierdziłem, szkoda było, żeby się zmarnowała, a że Tatarzy to bardzo ciężki przeciwnik, no to recepta na ciężkiego przeciwnika, zagrać tym samym, tak? I thought the Tatars were the Cossacks, and I said, oh yeah, they have these cool wagons, I would like to paint them, and then he gave me this box and they're only this bowman inside. And at the beginning I was okay, but then I instantly fell in love with them because they have a cool style. Ciekawi mnie, dlaczego wybrałeś Tatarów. Jakby nie patrzeć, dosyć mocno zdominowali tę czołówkę turnieju. Zasady specjalne przede wszystkim. Możliwość przerzucania scenariusza powoduje, że można na starcie ustawić sobie dobrą grę. I to jest duży plus tego podjazdu, dlatego nim sporo ludzi gra tak naprawdę. I najlepiej mi się malowało kiedykolwiek Tatarów, tak? No to są łatwe postacie do pomalowania, skóry, kożuchy, brązy, szarości, żółcie. To są fajne kolory, w których ja osobiście lubię siedzieć i lubię malować te kolory, bo mi sprawiają największą po prostu radość i no, są dla mnie najłatwiejsze. Ja maluję już dobre 9, niedługo 10 lat będzie, tak? I naprawdę moje pierwsze prace to jest dramat po prostu. No, jak ja oglądam z perspektywy czasu, to po prostu to szkoda nawet komentować, jak to wyglądało, ale po prostu każdą następną figurką coś nowego się wnosi i po prostu cały ten swój warsztat sobie człowiek podnosi, tak, z każdą malowaną figurką. To nie jest tak, że ktoś nie potrafi malować, tylko po prostu ktoś nie wie, że może pomalować coś i że jest w stanie tego zrobić. A jak pomaluje już naprawdę jakąś tam ilość tych figurek, to no koniec końców to wyjdzie, tak? To samo wyjdzie i te osoby po prostu nie mogą się poddawać, muszą malować. Z naszych celów, które przyświecałyby przy robieniu gry, to jest promowanie kultury sarmackiej, kultury XVII-wiecznej Polski poza granicami Polski, prawda? Czyli Japończycy mają swoich samurajów, którzy są znani wszędzie, Amerykanie mają swoich kowbojów, Indian, prawda? Okej, oni też są znani wszędzie, a my mamy coś niesamowitego, mamy skrzydlatych jeźdźców, którzy po prostu są czymś tak nieprawdopodobnym, bajecznym, że aż trudno do uwierzenia, że taka formacja faktycznie istniała. No mamy co pokazać, nie mamy się czego wstydzić. W XVII wieku byliśmy mocarstwem. Dla osoby, która mieszka powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, formacja, która się nazywa Delhi, czyli szaleni, turecka, to jest w ogóle coś dziwnego. Co to takiego jest? Fantastyka. Fantasy, zupełnie. Wyobraźcie sobie kolesi, którzy ubierają się w skóry zwierząt, przebijają sobie ciało sztyletami, biorą narkotyki przed szarżą, po prostu coś totalnie, to brzmi jak fantasy, a to nie jest fantasy, jest normalnie historyczna formacja wojskowa, która liczyła tysiące żołnierzy. Ogniem i mieczem, w skrócie OIM, to tak naprawdę jest, nie wiem czy w jednej cyfrze byśmy się zmieścili, jeśli chodzi o kolejność systemów, który grałem. Zaciekawił mnie przede wszystkim tym, że okres, który się odbywa potencjalnie oczywiście tutaj te bitwy,
To jest XVII wiek. Bardzo ciekawy okres dla Rzeczypospolitej Polskiej. No i to, co jest najważniejsze tutaj, to polskie. Wszystko jest polskie. Ogniem i mieczem naprawdę widać tutaj kawał dobrej roboty zespołu. Zdecydowanie jest najlepszą grą, którą ja znam co do mechaniki. Również samo wydanie, techniczna strona zawsze bez zarzutu. I do play fantasy in 40K for Warhammer, but I prefer historical, and to me half the fun is actually reading about the battles. Unfortunately, there's not a whole lot of information out there in English regarding this period of history, you know, in the eastern countries. In the West, if you look at it, very few people know basically anything about what's going on in Eastern Europe during that century. Mainly, I think, because there's very little written in a Western language. I've tried to find out information about battles, about formations and such, and you've got Wikipedia, and you've got some books, and that's it. We need people who translate all the sources that are in Eastern Europe. And I think if I look around in the museum, there are a lot of Polish books about the history here, but they are not available in English. So I'm having to kind of like rely on Conrad and some of his friends to like translate battles and battle reports and orders of battle so I can, you know, read them on my own. So it's kind of a disadvantage because, I mean, in America, we're not familiar with this period of history unless, you know, you're like a real hardcore student of history and, you know, world history. Otherwise, this stuff is not covered in school. For me, that's again one of the nice things about this game, because in the book there is a lot about source, things we can't find in the West. And I think that's also unknown makes unloved. In Germany, nothing is known about Polish history in the 17th century, and I want to know it. This is also a reason I've started to learn the Polish language. There are no books about Polish 17th century written in German. A few in English, and lots of books in Polish. And I want to read these Polish books, so I started to learn Polish language. System ma dodatkowe 2 podręczniki, jeśli chodzi o dodatki. I to jest bardzo ważne. Jest rozwój, jest to wszystko polskie, fajnie, że jest i najważniejsze, dobra zabawa. Jeśli chodzi o strategię znowuż, to wiesz, tak jak mówiłem, kiedyś była zabawa. Teraz już jest coraz bardziej profesjonalizm. Jest naprawdę tutaj kilkunastu graczy, z którymi trzeba się mocno namęczyć i to nie dlatego, że mają silne figurki, tylko dlatego, że są bardzo dobrymi graczami, łącznie ze zwycięzcą dzisiejszym. Nasze opracowanie armii osmańskiej, armii tureckiej, która znajduje się w głównym podręczniku do gry, na ten moment chyba jest najlepszym opracowaniem o armii tureckiej, jakie zostało wydane na terenie Polski. Jest to gra, ale nie tylko. Jeszcze was w pracach naukowych będą cytować. Już cytują. Już cytują. I know that you wrote a few skirmishes for this new book. Yes, and it's summer of 1656 in Karelia. The whole Swedish army that was in the theater, and that is not much. Lots of Muscovites, which is also pretty accurate for what they were, but quality is crap. What's really lovely for the Muscovite player to have the Streltsy and the Dvorians in the same list, and then you can have loads of peasants. Last game I was playing that list, and my opponent was how many, what, where, when, and he tried to kill enough to get me heavy losses. He couldn't. Jestem w klubie tych playtesterów, czyli sprawdzam nowe armie, nowe rozpiski, dyskutujemy na temat zasad, czy tam coś zmienić, czy poprawić, czy na przykład wyjaśnić. Tak, maluję modele dla właśnie firmy Wargamer. Pomalowałem już tyle tych modeli, że nawet nie chce mi się liczyć, po prostu są tysiące albo nawet setki tysięcy tych figurek. No, mnie to najbardziej w to kręci w tym samym hobby, to malowanie, tak, a nie jakieś tam właśnie granie czy coś. No, granie uważam, że to takie, dla mnie to jest taki dodatek, tak, do tej całej przyjemności związanej z tym hobby. My goal was to score the last place, but I think I'm a bit better. Na 5 bitew miałem określony punkt, że nie schodzę poniżej 10 punktów, udało się zdobyć 18, więc jestem z wyników zadowolony. This year my intention was not to come here and take the mace back home. I knew that would be a futile attempt. I did much better than last year. And I understand that I might even be the best foreigner at the tournament. So Mój wynik wspaniale, bo 4 gry wygrane, 1 remis, więc sukces niesamowity, zwłaszcza, że grałem Moskwą, to naprawdę to nie jest armia na podjazd według mnie. 2 wins, 1 loss, 2 draws, so like I said, fairly respectable. I mean, my second round
was against one of the top players, and he schooled me. I got, I think, 1 point, and that was just barely, but I learned a lot. And I think for Historicon, I'm going to come back with Tartars, because they seem to be the list to play at the moment. Na pewno konkurencja będzie jeszcze lepsza, jeszcze trudniejsza, zwłaszcza gracze z zagranicy się wyrabiają coraz bardziej, ale po raz kolejny łatwo tytułu nie oddam. Polecenie jakieś dla innych? Grać jak najwięcej.